Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Może się u Was zdarzyć taka sytuacja, że zamek, który znajduje się przy walizce, jest ustawiony jakiś kod, a my go nie pamiętamy, no i nie jesteśmy w stanie włożyć tutaj oczywiście tych naszych zaczepów, ponieważ zamek jest zablokowany, no i nie jesteśmy w stanie otworzyć. I no co byśmy tu nie kombinowali, po prostu nie wiemy jak to otworzyć. Ja kod oczywiście znam 791, bo taki sobie tutaj ustawiłem i tak powinno działać, gdy jest wszystko poprawnie. Ale w Waszym przypadku, jeżeli tego kodu nie znacie, jak, że tak powiem, rozbroić zamek? Zobaczcie. Ja Wam to pokażę w taki sposób, jak inne różne kłódki, czy też zabezpieczenia do walizek można rozbroić. Przyda nam się tutaj szczelinomierz. Szczelinomierz to jest takie oczywiście urządzenie, które ma tutaj sporo różnych takich listków. Chodzi o to, że mają być bardzo cienkie, ale i mocne, wytrzymałe elementy, które włożymy w pewne miejsce. Zobaczcie, weźmiemy sobie tutaj szczelinomierz ten taki cieniutki. Ja już sobie go tutaj, można powiedzieć, uszkodziłem, ale celowo do właśnie takich celów kupiłem ten szczelinomierz. Już Wam pokażę, o co mi tu chodzi. Odłożę tylko resztę, żeby mi się tu nie porozwalało. Spójrzcie, tutaj mamy szczelinomierz 0,06 mm, tak jak tutaj widzicie. I ja tutaj sobie specjalnie przy pewnym filmie naciąłem końcówkę w taki szpic. Zobaczcie, celowo. Dlaczego? Bo jeżeli będę wykrywał pewne nierówności, no to właśnie na tym szpicu to chwycę. Nożem nie bardzo to pójdzie. I teraz, jeżeli chcemy wyszukać odpowiednie miejsce w naszym kodzie, żeby można było to rozbroić, to wkładamy tym szpicem, który sobie tu wytworzyliśmy, tym właśnie tu elementem, tutaj pod ten okrąg, pod ten talerzyk. Tu są te 3 talerzyki z cyferkami, prawda? I pod spodem, gdy będziemy tu wkładali, zobaczcie, tu, pod spód, nie tu u góry na cyfrze, tylko pod spód. To my tutaj, ja trochę przybliżę, my tutaj będziemy wyczuwać taką nierówność w pewnym miejscu. Zobaczcie, jak ja tak poruszam tym szpikulcem, który sobie tu wytworzyłem, prawo, lewo, to nic nie czuję, prawda? Idę dalej. 6. Nic nie czuję. Jest po prostu gładka powierzchnia. 5. Gładka powierzchnia. 4. Gładka powierzchnia. 3. 2. 1. Tu coś na tym zerze wydaje się być. Tak ciągnie. Tak więc zostawię te 0, idziemy do następnego. Przesuwamy. Równa powierzchnia. Równa. I co ciekawe, ja tu nie ustawię poprawnego kodu. Dopiero potem wszystkie naraz po jednym będę przesuwał i znajdę. Przesuwam dalej. Nie ma. Wszystko cały czas gładkie. Przesuwa się ten szpikulec bez problemu. Nie. Dalej gładkie. O, tu coś jest, zobaczcie. I tu można zauważyć nawet po tym, jak głęboko jestem w stanie wejść tym elementem. Zobaczcie, tu jest niepoprawne i dalej nie jestem w stanie się tam wsunąć. Widzicie, o co chodzi? Jest gładka powierzchnia i dalej się nie jestem w stanie tutaj wsunąć. A tutaj, zobaczcie jak głęboko, widzicie? I tu też, zobaczcie jak głęboko. Czyli tu już znalazłem to samo miejsce, tu to samo miejsce, a tu jeszcze nie. Gładko się przesuwa. Następne. W niektórych takich zabezpieczeniach właśnie tak można rozbroić te zabezpieczenie, żeby po prostu otworzyć je. Trochę zabawy z tym jest, no i trzeba mieć coś właśnie tak jak mówię cieniutkiego. Gładko tam jest? Gładko, nie wchodzi głęboko. Jest gładko. Po prostu przesuwam się po powierzchni, która jest pod tym talerzykiem. 8. Gładko. 7. Gładko. Gładko 6. Gładko 5. Tu chyba coś jest. Tak, tu już zaczynam tak jakby tym szpikulcem. Tak jak tutaj jest taki ostry, jak zrobiłem sobie nożyczkami. Jestem w stanie tak ciągnąć. Czyli tu jest i tu jest taka sama pozycja. Po prostu to idzie wyczuć. Tu głębiej wchodzi i tu zaczepia się. Tu się zaczepia. Tu się zaczepia. I w tym momencie, zobaczcie, nie otworzę jeszcze tego zamka. To jest celowo. Na chwilę obecną ustaliłem wszystkie 3 kręgi w odpowiedniej pozycji względem właśnie
tego naszego szczelinomierza. I co teraz jest mi potrzebne? Teraz jest mi potrzebne sprawdzić, nie da się otworzyć i każdy po jeden obracamy w tym samym kierunku. Zobaczcie, 4 w prawo, 5. Dwójkę o 1 na 3. 0 na 1. I sprawdzamy. Nie ma. Znowu o 1 dalej. 1 dalej. 1 dalej. 1 dalej. Nie ma. Znowu. 1 dalej. 1 dalej. 1 dalej. Nie ma. 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 1 dalej. 1 dalej. 1 dalej. Proszę bardzo. Gotowe. Już rozumiecie, o co chodzi? Znajdujemy po prostu pod kręgami ten sam punkt takiego, można powiedzieć, takiej dziurki, czy takiej szczelinki i następnie, nie będzie nam się jeszcze otwierać, przesuwamy o jedną sztukę albo w prawo wszystkie, albo w lewo wszystkie. Ważne, żeby wszystkie tak samo kręcić. No i znaleźliśmy rozwiązanie 791. Proszę bardzo. Ciach, ciach. Jesteśmy w stanie odblokować. Jeżeli chcemy ten kod zmienić na jakiś nasz, no to w tym momencie wystarczy, zobaczcie, przesunąć w prawo, ustalić kod na przykład 3.0, jeżeli oczywiście chcemy. Trzymamy cały czas przesunięty. Jeszcze tutaj. O, 000. I w tym momencie mogę puścić. Zobaczcie. Zapamiętane. I mamy 3 zera. Tak więc rozbroiliśmy, a przy okazji jeszcze pokazałem Wam, jak zmienić kod. Tak więc taki zestaw szczelinomierza za około ile? 10 zł warto po prostu mieć. To się po prostu przydaje. Jeżeli oczywiście zajmujemy się tego typu czynnościami we własnym, prywatnym zakresie, to można taki szczelinomierz wykorzystać właśnie do wyszukania w 3 miejscach takiej samej tutaj szczelinki, a następnie przekręcenia. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże. Zostawicie łapę w górę, skomentujecie i subskrybujecie kanał z poradnikami forum wiedzy.pl. Trzymajcie się, cześć!